wieczorem, kochani. Słuchaj, dzisiaj mam operatora kamery i dzisiaj zabieram was, wiecie gdzie? Zobaczcie tylko. I do Tediego. Nie, najpierw idziemy do Actiona. O, najpierw zabieram was do Actiona, a potem zabieram was do Tediego. Co fajnego w tych miejscach znajdziemy? Dawno już nie byłam, rzadko kiedy teraz jeżdżę, ale prawda jest taka, że tu w Actionie w Rybniku troszeczkę się popsuło ze sklepowymi rzeczami, ale zaraz zobaczymy, co znajdziemy. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od stoiska hobby. Od stoiska hobby i kiedyś tu, słuchajcie, było wszystko sklepowe, a teraz rany, ale mnie dawno nie było. Są pod obrazie. Karolina, chodź, zobaczymy, może będzie coś ciekawego. O, zobaczcie, tu jest to gesso, które tak bardzo polecam wam i które kupuję i ono jest dla mnie fantastyczne. Mamy białe gesso. Tu są pastele miękkie, ale one są fajne. Zobaczcie, tylko w takich... No tak bardzo pasteli teraz nie używam, więc no... Chyba, żebyście chcieli do jakichś testów, ale nie wiem, czy za mnie dobry tester pasteli. A, to mnie zainteresowało. Patrzcie, sketchbook, ale z czarnymi kartami, więc czat, ale kurczę, no kiedyś tu był, słuchajcie, cały dział, były papiery skrapowe, one pewnie są z tyłu, zaraz tam pójdziemy, ale tu mamy, słuchajcie, The Mix Media, Karola, ale jest fajne, coś do ciebie, ale on jest taki, jakby te papiery wizytówkowe, takie, te skórki, nie jest to taki surowy papier. Może sobie kupimy na wyjazd, na wakacje, do odstresowania. Aha. To jest z tego papieru miksmediowego. Fajne to jest, kurczaczek. Ale kredki, Karolina, będą potem rysować fajnie, czy nie? Ty się znasz. Widzisz? Tu mamy, słuchajcie, glass markers, czyli to są do poszklenia. Do malowania po szkle. My po szkle malować nie będziemy. Czyli tu są wszystkie markery alkoholowe. Glitter. Chcesz? Nie chcesz? Nie chcę. No to jedziemy dalej, słuchajcie, jak nie chcę. Tu już nie ma, są same markery. I tu sobie jedziemy, słuchajcie, i ten taki scrapbookingowy dział przenieśli jakby z drugiej strony. No to jest bida z nędzą, słuchajcie, kiedyś ten regał cały był tak jakby z obydwu stron obstawiony skrapowymi rzeczami. Tutaj zawsze są jakieś ciekawostki. Jest taka tablica to jest chyba podświetlana, nie? I tak, letna, ale to mnie to nie interesuje. Jest ta mata szklana. Słuchajcie, ona jest w cenie 25 zł. Ja tej maty nie biorę, bo ja tą matę dostałam od Oli Pustułki, więc będę testować. Pokażę wam na filmiku. A to są papiery do nadruków na koszulkach i one nawet fajnie się sprawdzają, jak ktoś by szukał do popróbowania. Dobra, to jedziemy tu od początku, co tu jest fajnego, ale jest tu tak duszno, że się wdychać nie da. Się boję, że jak to podniosę, to wszystko poleci. Mamy takie koraliczki, a to chyba dla osób, które bransoletki bardziej robią. Chociaż do kartek można też takie kuleczki fajne. Też by się dało. Są w różnych kolorach, są cekinki. A cekinki to ja mam moje Deco Shaker Mixy. Ale czekajcie, bo coś fajnego tu jest. Co to jest w ogóle? Karola? Kółeczko? A co to jest? Chyba, ale to i tak mówisz, że co? Wypuszczasz, że ona sama nawleka? Ale wygląda to ciekawie. A, tu jest namalowane. Do góry nogami. Że się nawleka na te niteczki. Dobra, jedziemy dalej. Co tu fajnego? Tu są koraliki, ale takie dziwne jakby. Zobaczcie, takie matowe jakby takie galaretki wyglądają. To są takie zacniejsze, bo są błyszczące. Tu mamy literki. No i słuchajcie, oglądamy sobie papiery. Połóż ten koszyk. Oglądamy sobie papiery i mamy tu... Ojej. Słuchajcie, to jest zacny glitter foil, czyli mamy takie... Jest widać jak się... Glitterkowe. To sobie chyba wezmę, bo jest fajne. Ojejku, ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, po 6. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, to są 3. Ale ładny bordo.
Nie, i oto biera. Aha, czyli tu jest taki złoty, bordowy i jest taka czerwień, ale to na takie świąteczne też się przyda. To chyba sobie weźmiemy, my to będziemy robić. Ten paper pad mi się wydaje, że dostanę od Amitki właśnie. O! To jest fajna rzecz. To jest, słuchajcie, notatniczek taki, który ma w sobie, pamiętamy, arkusze cienkie i chyba grube, tu są jakieś tak. I tu są takie fajne te grube, one są troszkę ciemniejsze. I mamy kraft cienki i to jest ten fajny kraft, który jest z dwóch stron kraftowy. I mamy kraft grubszy i to samo z tym czarnym. Ja mam cały bloczek tego, ale fajny jest i kosztuje, wiecie, o 8,75, więc w sumie chyba warto, nie? Jak się robi dużo kartek czy coś, to się przyda, bo czarne też są ładnie, taka czarna czerń. Czekaj, sobie wezmę koszyczek. Czarna czerń, czyli taka, która nie bleknie. Okej. Ale z papieru nic ciekawego tu nie ma. Coś jest tutaj, zaraz zobaczymy. Co to jest? Czyli dowolę nic trzymać. O wow, fajne. Tu mamy takie deseczkowe i tu są jeszcze dodatki złota. Ludzie na również. Tu mamy też dodatki złota. Nie wiem. Zobaczcie, botanik, jak ktoś lubi. Tak sobie poprzeglądamy, ale no, może coś się tu uda zgarnąć. To jest chyba do fanów tych journali i tym podobnych, bo fajnie, chociaż do kartek też, ale ja tak za bardzo za naklejkami nie przepadam, więc a co tu mamy? O, i zobacz, i to jest, dotknij, jest to specjalista, fajny papier, nie? A to jest fajny papier, słuchajcie, taki, nie taki śliski jak tamte, ale czadowy. A jest chyba, wezmę, to kosztuje 12,29 i będziemy coś robić na tym, bierę. Podoba mi się, fajne to jest. Jeszcze tu coś ma, czekajcie, to mamy chyba do... A to jest do kolorowania. I do wypychania. No, czekajcie. Jezu, tu są to już jest gotowe. Patrz, do wypchnięcia i do złożenia domki. Fajnie do takich przestrzennych, nawet do boksów. Ale to też nie moja. Dobra, jedziemy w lewo. No mnie tak nie kameruje. Nie będę zasłaniać obiegu. A tu jeszcze, o, mamy fajne cyferki drewniane. To takie drewniane pierdołki. To jest chyba do malowania, nie? Do ozdabiania takiego ręcznego, mi się wydaje. O, taśmy washi tape. Ty co masz? One są dobre, trzymają czy nie? Karolina dużo kupowała, ale czy one są trwałe? Chyba lepiej podkleić, nie? Żeby się trzymały. To chyba są takie serie kolorystyczne, bo widzę, że tu jest niebieski. No. To nie moja, jak to się mówi, bajka, a to jest ciekawe. Muszę sprawdzić, co to jest. Stickery, ale... Jezu, to są takie że można układać i tak jak kule są te dyskotekowe, tylko że to się nie mieni w ogóle, to nie wiem, co to za efekt. Może jak to się folię ściągnie z tego. I tak to wygląda. I literki różne, naklejeczki. O, takie małe do bullet journali i tym podobnych. Ja bym powiedziała do art journali, a to chyba nie o to chodziło. Są też świecidełka, jak ktoś lubi, ale ciekawe połączenie kolorów. Niebieskie, ale ja takich rzeczy fajne są, ale nie używam, więc mamy tutaj koroneczki. Jakby była biała, to by była ładna, ale są takie beżowe. Tu są sznurki i są stempelki, więc... O, i maty. Fajne są te maty. Ja mam je kupione na warsztaty stacjonarne i dość fajnie się używa ich. O! Słuchaj, ale czatowe to pudełeczko, ale to jest takie ładne, że to by tylko było pomalować białym gesso i ozdobić, bo szkoda zakryć papierem takich fajnych elementów. I tu mamy taką przestrzenną, ładna.
mała, ale fajna. No to metryczka malutka. Super, dobra. Jedziemy dalej, mój operator jedzie dalej. A to nie trzymam, słuchajcie, embossing set. Aha, czyli to jest taka maszynka, co się chyba wkłada różne wzorki, ale to takie do dzieci, bo to takie malutkie jest i z takimi różnymi jakimiś zwierzaczkami. Jezu, kochane. Chcecie wyciągnąć, to idzie, a włożyć już nie idzie. Masy. A, to tak. Chociaż masy stąd nie miałam nigdy. A nie ma już nawet tych taśm takich? No to były zawsze takie fajne te taśmy. No ale słuchajcie, jedziemy dalej. Jeszcze tu mamy jeden. Bida. Bida trochę, wiecie. Jak ktoś lubi wyklejanie z tych koraliczków. Nie mielimy jeszcze stąd, nie? Ciekawe jakie są. Czy to się składa? Miniaturowe scenki. A, czyli to się składa takie małe. Ciekawe jakie to ma rozmiary, jak się to całe złoży. 10 na 10 na 12. Można by to do boksa dać, nie? Do exploding boxa, tylko 12 pewnie będzie mieć tu tak wysoko, czyli albo na tym, bo to może mieć, żeby to było niżej. Podejrzewam, że to jest wszystko z tektury. No i na dole, co to jest? A, to jest do mocowania na ciepło tych świecidełek, czyli perełeczek różnych. A tu są, słuchaj, ja nie mogę. Ten zestaw do mozaiki diamentowej. A tu to też jest takie ostatnie, znaczy modne, dużo widać filmików na shortsach, robienie z takich punkcików obrazów, bardzo ładne to jest. Dotting Paint. No to ja już nie mam czasu też, ale fajne to jest. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, jeszcze tak przechodzimy tutaj na dziale foto. Jaka fajna rameczka, ale jest urocza, malutka. Ile ona będzie miała? To powinien być rozmiar, ale ja nie wziąłem. Okulary mam w torebce. 10 na 15, czyli na normalne zdjęcie, ale śliczna. Jeszcze jest tam różowa i taka miętowa. Ej, ładne. Zdjęcie do środka bobaska i ładnie ozdobić. Takie przestrzenne. Nie wiem, czy tu jest szybka. Nie ma szybki. A tu już ludzie macali. O, czy jest szybka. Nie ma. Pomacali za mnie. Tu już są albumy. Dobra, spodobało mi się to. Lecimy dalej. Słuchajcie, i tu moje kroki się zatrzymały, bo jest coś nowego. Ja tego jeszcze nie widziałam tu. Trymer z miejscem chyba na przechowywanie jakichś różnych rzeczy. Pisze gilotyna, ale to jest trymerek ze schowkiem. Słuchajcie, 17,95 testujemy. Będziemy testować. Przyjadę do domu, to będziemy testować. Dobra, następny. Jak będzie dobre, to wam powiem. Ale to może być tak, że to ostrze się szybko stępi i może być problem z tym. No i tu mamy biurowe rzeczy. Tutaj były zawsze te moje ulubione okrągłe kółeczka, takie do zabezpieczania brzegów, ale już dawno ich nie było. Więc chyba już ich wycofali. A one były super tu. Patrzę, może jeszcze się okaże, że są. Jest tutaj to pseudo dymo, ale to dymo mi się nie sprawdza. Ale kurczę, to kosztuje 2 dychy. Ponad 22,50, a ten trymer kosztował 17? Na pewno tam było 17? To jest aż niemożliwe. 18 niecałe. I ktoś może chce pluszaka, futrzaka, różowego, ja chcę. Dobra, tam są takie tablice suchościerne i słuchajcie, są za 23 zł, więc jak ktoś chce przy biureczku takie mieć pod ręką parę do zapisania jakichś tam rzeczy ważnych, nieważnych, to jaka fajna cena. Dobra, nie ma tych kółeczek, idziemy dalej. Dobra, i doszliśmy do dziecięcego działu dziecięcego to już w sumie są bardziej rzeczy takie do pakowania. Z tych dziecięcych to już tutaj tylko zabawki, ale też czasem były takie fajne rzeczy do wyhaczenia. No i pójdziemy do kasy, a potem pójdziemy do Tediego. Tu jest coś. Cards? Diamond Painting Cards. O! Jezu, jakie to musi być ciekawe. Patrz, normalne kartki okolicznościowe i do wyklejenia diamencikami. Patrz, jakie fajne tutaj z tortem na urodziny. Ej, fajne! To fajne!
Takie ciekawe, nie? Komuś podarować karteczkę i wykleić diamencikami. Więc jak ktoś lubi takie rzeczy, to można zerknąć. Kosztuje 5,19, więc to nie jest jakiś majątek, a może zrobić fajny efekt wow. Dobra, lecimy do Tediego. Znaczy najpierw zapłacić. Nie lecimy z... O, mój pomocnik. Nie lecimy z zakupami do Tediego, tylko lecimy zapłacić. Słuchajcie, tu jest mój ulubiony dział, na którym przychodzę z chusteczką. Dobra, idę do kasy. Słuchajcie, teraz udajemy się do Tediego. Taką tu mam fajną... Zobaczcie, tam Action, a tu Teddy. I portfel... O, słoneczko świeci. I portfel beczy. Dobra, także wchodzimy do środka. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do Tediego, bo mi się panarka przedsypnęła. Mnóstwo różności. Fajnych pudełeczek, imprezowych gadżetów, ale nas interesują rzeczy skrapowe. Wydaje mi się, że wtedy im teraz... Nie, tu są chyba same imprezowe. I słuchajcie, przejdziemy sobie przez te działy. Można popatrzeć, co tu fajnego. Wydaje mi się, że Teddy przejął chyba troszkę pałeczkę po Actionie, jak Action tam zrezygnował bo chyba zrezygnował. O, i tu są te kubeczki. Ale one są plastikowe i to mnie nie przekonuje jakoś. I tu już możemy się... Aha, nie, tu są jeszcze do szycia. Bibuły. No to nie, to chodź, idziemy jeszcze, bo to jest mój transporter. O, tu są, słuchajcie, tu już są skrapowe rzeczy, jeżeli można tak powiedzieć ogólnie. Tu mamy, słuchajcie, mnóstwo, to są te podobracza, czy już się nie będę tutaj... Jojku, czy to są stemple? Jakie one są... Jezusiu, ja to bierę. One są różne. Wiecie, zobaczcie, tam są takie... Jezu, jakie są śliczne. Tu są jakieś listki. Tu jakieś kurki, takie kurki, pierdureczki. Tam są napisy, to tak nie tego. Tu mamy cyferki. Tu mamy jakieś zwierzątka, ale listki bierzemy. Słuchajcie, jakie one są cenie. 8 zł. Patrz, jakie fajne i przezroczyste do embosowania na kaleczce. O, ale będzie dzisiaj testing. Dobra, to sobie damy na górę. My koszyka nie wzięli, mogliśmy koszyk wziąć. Tutaj. No to idź. Karolina idzie po koszyczek, a my oglądamy. I wtedy jest mnóstwo, słuchajcie, pudełeczek, które można sobie ozdabiać. One są takie mięciutkie, te na gumeczkę. Te są fajne. Jezu, jakie te są urocze, z takim okienkiem u góry. Tu mamy takie z serduszkami na boku. Bardzo fajne to wygląda. Tu są takie troszeczkę większe. Tu są takie szkatułki i to jest też podobna sytuacja jak właśnie w Actionie, że byłoby mi żal zaklejać takie ładnie, że to jest zrobione z takich jakby... O, jest. Świetne są te pudełeczka. I jedziemy dalej. Słuchajcie, to są mnóstwo różności. Takie małe mebelki. I puzelki, i kuleczki drewniane. Ale mnie głowa boli teraz. Chyba z wrażenia nad tymi stemplami. To jest taki fajny płotek. Ej, a to akurat może być fajnie takie pomalować jakby na kartce i tam jakieś kwiatuszki i tak ozdoba. 5 zł. A to jest takie zgubne, nie? A, 5 zł. 2 zł. A, 50 już na rachunku. I kuleczki od drobnych przez... A to są takie białe płotki, ale te są chyba takie jakby plastikowe. Chociaż nie, to jest drewno, ale... O, to są takie małe. Ale takie surowe drewno zawsze można pomalować. Świetne laterenki. Słuchajcie, to są takie fajne rzeczy, żeby zbudować te takie małe formy twórcze. Albo w exploding boxach. Tu są bloki akwarelowe. Zobaczymy, jakie tu są te karty. No one też są taki jakby plastik trochę bym rzekła. No to jest taśma klejąca taka, a nie, albo piankowa, bo jest tam. Ja pierdysiu, tego tu jest mnóstwo, słuchajcie, literki, mamy czarne, okrąglutki, Jezu, z minkami, ale to jest urocze. A tu są złote, i srebrne, super. Mnóstwo koralików, do kartek można miksować, mieszać, fajne rzeczy. Kurczę, dawno mnie wtedy nie było. Jezu, to są takie miniaturki fajne. Ja mi się tak widzę wszystko w exploding boxach chyba. Bo to takie fajne, małe elementy i można to
Ale w kartkach też można fajnie skomponować. A tu dla sroczek, czyli diamenty różnych wielkości i kształtów. Tu już są naklejki. Wiem, że są osoby, które naklejki lubią. Ja tak już raczej to tak średnio wykorzystuję, ale kurczaczek stempel. O, tu jest ten stempelek, tam to było co z tyłu. No też ładne te kwiatki. To jest to samo, ale patrzcie, jakie fajne litery. Jak ktoś jest taki stempelowy, to super, tu się pewnie świeci w ciemności, już widać. No i tu mamy już takie artystyczne zecy. Tu są też stickersy. No, markerki i zeszyty, więc tu chyba... No, tu chyba nie będzie markerki. Zobaczymy sobie, że my na urlop jakieś kolorowanki antystresowe. No też są. Przydałoby się z płytą. Czy tu jest muzyka antystresowa na tej płycie? Ale to jest za drobne dla mnie. Ja wolę takie większe elementy. Może sobie weźmiemy. O, tu mamy konika. O, to już jest takie, to już są takie większe jednorożce. O. Ktoś lubił, a tam są mandale na dole, więc może to bardziej. Jeszcze się tu przed urlopem wybierze. Jeszcze miesiąc do urlopu, ale tam widzę już coś fajnego. Idziemy, słuchajcie. Jeszcze po drodze. Patrzcie na to. Jesień, dyńki. Jezu, jakie to jest fajne. Chociaż ja za halloweenowymi klimatami nie przypadam, ale same takie figuretki ładne są. Mi by się podobała taka solniczka i... Oczywiście Joanna już musiała rozwalić. Postawmy tego grzyba. Takie jeżyki fajne są te dekoracje. Ale tu są takie, słuchajcie, drobne rzeczy. Ale to też są takie bardzo przestrzenne, bo czasem są w tych pudełeczkach takie fajne. Tu są ładne listeczki z filcu. Jak ktoś do kartek lubi dodawać, a tu są materiałowe, też ładne, ale duże. Dobra, ciśniem dalej, bo tam żem coś uwidziała. To widziałam z daleka. To mnie nie kręci, ale to już jest fajne, ale to jest bardzo rozpuszczone, bo już się oglądamy na święta, więc tu już chyba taki zapach świąt powoli widać. I są gwiazdki i już nawet takie mogą być ładne środki do kwiatów. Tu są z tekturki filcowe kwiatuszki, tu są jakieś, to jest też ładne. Takie elementy morskie, kotwice, muszelki. Jakieś pierzi. A tu już idziemy w ogród. Ale słuchajcie, w tych ogrodach czasem fajne są takie sztuczne te kwiaty. O, tu w ogóle jest drwienka ładne, bo są różnej wielkości. Takie całkiem malutkie i średnie i duże, więc do kartek superowe. Tam są szyszki takie duże, ale zobaczcie na te niby dział z kwiatami sztucznymi, ale fajne takie gałązeczki do kartek można poobcinać. Czy to są te ostatnie, z czego my to wyciągali? Z czegoś bukietu. Z bukietu właśnie, nie krawcowej, tylko od kwiaciarni. Ale mnóstwo tu jest takich ładnych rzeczy, które w karteczkach można wykorzystać, więc fajnie czasem zerknąć. Zobaczcie na te kulki. Można porozrywać na kawałki i fajne są te elementy takie do karteczek. Czasem nawet ładne takie sztuczne kwiatki są. Takie na sztuki poskładać w jeden wielki z pręciczkami w środku. No, zobaczcie, tu taka niepozorna gałązka kosztuje w sumie 5 zł, trzeba by było przeliczyć, ale kwiatuszki na niej są śliczne. Zobaczcie te malutkie. Szkoda, że jest mieszane, bo akurat ten intensywny tak mniej, ale te są śliczne tu. Naprawdę udane. Więc warto czasem zerknąć na takie. Dobra. My się jeszcze z Karoliną przejdziemy, słuchajcie, po sklepie, coś tam, to co mnie interesowało z tych naszych, ładne te pudełeczka tu są. A może tu będą te buteleczki, bo chciałam, nie, wiecie, chyba bym tak wolała coś takiego. Kamyczki są też do shakerów się mogą nadawać, takie drobniutkie, fajne. Spójrzcie tylko na to. Czekajcie. Ładne są. To by się w shakerze sprawdziło, a tam są złote. Trochę mi to przypomniało te, nie z Tim Holtza, tylko wiecie, Tim Holtz, a to są chyba te kulki, tak? Ja myślałam, że to są kryształki, a to są te takie kuleczki, no.
Tu są takie, piaseczek jest. Fajnie, można do shakera wsypać. O, tu takie drobne zielone gałązeczki też można do kartek, tam na samym dole. I tu takie drobne kwiatusie, i tu takie drobne listeczki. No, a tu będzie drożej kosztować to opakowanie niż same te. Ale już to, spójrzcie, to już jest fajne, takie małe gałązki. O, jak ktoś lubi i se to tam gestem pociągnie, czy coś, to tu te kwiatki wielkie, nie, ale coś się pod kwiatkami schowało. Edyta! Z pozdrowieniami do Edyty. Szmaterloki, czyli motylki. Dobra. My idziemy dalej zapłacić potem i... no i będziemy coś tam testować. O, tu też są takie fajne gałązki, także lecimy. No więc, moi drodzy, witam się z Wami już tutaj z pracowni. Zakupy powykładane. Nie były jakieś bardzo wielkie, zresztą sami widzieliście. Mam nadzieję, że ten film nie był jakiś taki bardzo rozbity. Ja też nie przywykłam do nagrywania takich vlogasków ze sklepu gdzieś. Mam wrażenie, że każdy na mnie tak patrzy, wiecie, jakoś. No nie potrafię się jeszcze tak zbytnio przełamać, ale mam nadzieję, że będzie szło mi coraz lepiej, bo myślę, że odwiedzimy sobie jeszcze parę fajnych sklepów. Mam taką nadzieję. Słuchajcie, to jest ta mata, o której jakby wspominałam tam na miejscu w sklepie. Ja ją pokazywałam, ponieważ i widzieliście cenę, już teraz sobie nie przypomnę z głowy, na początku filmu ona jest pokazana. Ja nie kupowałam jej, ponieważ dostałam tę matę od Oli Pustułki, tutaj, kiedy Ola była na wiosennym skrapowaniu chyba. Także tą matę od Oleńki dostałam, za co jeszcze raz jej bardzo dziękuję i też pozdrawiam ją raz jeszcze z tego miejsca. Ja nawet jeszcze jej nie otwierałam, a zobaczcie, ile to już jest czasu. Praktycznie z dwóch powodów tak naprawdę. Pierwszy jest taki, że po prostu zapominam o niej, bo ja z takich rzeczy nigdy nie korzystałam, bo to takie mi się wydaje fajne właśnie do mediowania, ale już teraz na pewno będę po nią sięgać, ponieważ słuchajcie, ona świetnie się sprawuje właśnie przy takich rzeczach, gdzie gdzieś tam się farba rozrabia i tak dalej, bo wiadomo, że nam się nie brudzi. Mata wygląda, ja Wam ją pokażę, no bo wiecie, no normalnie jakbym ją miała kupić tam w sklepiku w Actionie, no to bym miała. Ja też jestem tu w trakcie, słuchajcie, nagrywania, zobaczcie, warsztatu. Więc tu jest miks różnych rzeczy. Nie chciałabym sobie tu niczego uszkodzić. Także to ściągniemy i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mój Action, jeżeli chodzi o rybnik, mamy dwa tak naprawdę. Ten na budowlanych to jest tam w ogóle porażka. Kiedy tam wybrałam się tam tylko raz i nie było w ogóle działu takiego stricte skrapowego. Gdzieś tam parę jakichś rzeczy wrzuconych, ale to nie można by powiedzieć, że to był dział skrapowy. Wiecie, o co chodzi. Jedyne tam właśnie na Kotucza, to jest ten pierwszy Action duży, który powstał. No to jeszcze tam coś można znaleźć, jak sami widzieliście. Natomiast na początku, kiedy on ruszył, to cały ten pasaż, który ja pokazywałam, ten cały regał podwójnie, dookoła i jeszcze nawet na tej przeciwległej stronie, gdzie tam były kwiaty, tam, słuchajcie, to był sam scrapbooking. Nie wiem, dlaczego to tak. Ja gdzieś usłyszałam, że Action chce przejść bardziej w taki sklep właśnie takiego, wiecie, gospodarstwa domowego i tym podobnych rzeczy, natomiast no jest mi troszeczkę tego szkoda, bo nie wiem, czy to jest prawda, no wiecie, tak mi gdzieś po uszach to poszło, ale jest mi troszeczkę żal, bo, znaczy może inaczej, nie był to sklep, w którym ja bym jakoś bardzo dużo rzeczy kupowała, ale był to sklep, w którym naprawdę fajne perełki można było wychwycić. Widzieliście sami, poprzeglądaliśmy sobie troszeczkę razem. Ja jeszcze tam chciałam kupić kubek do picia, ale jakoś tak mnie to... Ale te kubki chyba wszędzie takie plastikowe, takie, czy to jest ten PET taki, nie? Taki plastik. Fajna ta mata. Ona jest tutaj do 28 cm, ale jeszcze zobaczcie, spokojnie, tu jeszcze miejsca, można większy format położyć. I w tę stronę ma do 28 cm, więc spokojnie taką kartę można tu położyć. Myślę, że tu fajnie jakieś farby sobie rozrobić. No cokolwiek, słuchajcie, fajna jest. Ja myślę, że te nóżki się zdejmuje, że to jest tylko takie, no wiecie, ale nawet fajne, takie gumowe zabezpieczenie, żeby to się, wiecie, nie obiło, więc super. To jest fajnie, że o tym pomyśleli. Po drugiej stronie też super sprawa, bo mamy takie
nóżki. Nawet gdyby ich by nie było, też by się nic nie stało, bo to jest po prostu mata. Natomiast ja myślę sobie, że te nóżki, one są takie silikonowe, fajnie nam się przyczepią do powierzchni, będą takim, wiecie, żeby się nie przesuwała. Chociaż nawet jakby nie miała, też by się nie przesuwała, ale super, że jest, bo to widać, że jest takie dopracowane, przemyślane, że ładnie to wygląda. I mamy pomiarkę w centymetrach u góry, no i bliżej tutaj w calach. Nie pokrywa się niestety to, wiecie o co chodzi, nie? No więc tylko tutaj jedynie te cale. Mi to jakby nie przeszkadza tak do końca, bo zobaczcie, no tutaj mamy arkusz A5, A6, chociaż dziwne trochę to jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Aha, no jest troszkę większe, A8, A7. Czy to nie jest ateciaczek? 5, a nie, bo ateciak ma 6 i 4, nie? Czy jakoś tak. No w każdym bądź razie, słuchajcie, no nie jest to na pewno mata, która będzie służyć mi, nie wiem, do odmierzania, prawda, że sobie przyłożę i będę cięła tu nożyczkami. Raczej do mediowania, do robienia takich rzeczy, gdzie można nabrudzić, a ze szkła można to bardzo fajnie zetrzeć. I bardzo Ci, Olu, za tę matę raz jeszcze dziękuję. Może ja ją spróbuję tak dać tu na bok, bo będziemy sobie tu odkładali te rzeczy, a my jeszcze będziemy tu dalej oglądali. No, jest miejsce. Czekajcie. Jest miejsce, super. To mnie bardzo zainteresowało. Widzieliście, że były tam jeszcze takie białe płotki. One też były bardzo fajne, ale pomyślałam sobie, no i może w sumie też były takie fajne pod tym kątem, że tam był i duży, i mały. Ale jeżeli chodzi o wielkość, to chyba te mi tak bardziej podpasowały, bo one są takie, że zmieścimy sobie je na karteczkę czy na okładkę albumu. Czy ja będę pamiętać, że ja te płotki kupiłam? Ja wiem, że to można sobie samemu zrobić. Spójrzcie tylko, uroczy płotek, który mogę pomalować na każdy kolor, jaki tylko będę chciała, czy na biały, czy na brązowy. Zresztą jak tam w sklepie mówią, nie wezmę ten, bo pomaluję na każdy kolor, to tamten pewnie też bym pomalowała na każdy, bo na białym złapię. Ale myślę sobie, że do kartki, nie wiem, mam tu taką cały czas pod ręką, słuchajcie, tą, którą robiłam ostatnio z mapki. Chodź tu, łobuzie. To gdzieś tam sobie tu na przykład pyk, tu trochę kwiatuszków, tu jakiś ładny napis, tu kompozycja. No ja myślę, że ten naprawdę te płoteczki fajnie się sprawdzą. Rzadko kiedy takie pierdołki kupuję, bo ja potem, wiecie, nie korzystam z tego. Ale jakoś te płotki mnie ujęły. Tym bardziej, że ja lubię różne tam okienka, wiecie, takie sramki, bamki różne. No to tym bardziej. No i jak pamiętacie, ja tutaj czytałam, to było akurat kupione, bo mata jest z Actiona, natomiast to było z Tediego i to kosztuje 5 zł, a tych płotków jest 4 tutaj, więc myślę, że no, super. Potem w tym moim takim chaosie, który przez moment miałam wrażenie, że tam w sklepie mam, nie spojrzałam, czy tam jeszcze nie ma jakichś innych kolorów, ale chyba nie było, bo mi się rzuciły w oczy. Jeszcze sobie zerknę na film przy obróbce. Papiery, słuchajcie, różowy, przecudowny. I ja potem, to co mnie jakby zawahałam się nad tym, to mówię, kurczę, czerwonego nie korzystam, ale Scrap Mass idzie, święta idą, słuchajcie, ten czerwony to jest coś fantastycznego, taki piękny, głęboki, świąteczny czerwień, nawet taki walentynkowy. Tu mamy lustro czerwone, ma świąteczne kartki jak najbardziej, a ten bordowy to jest fenomenalny i on nawet z tym lustrzanym pięknie się tutaj komponuje, więc myślę, że bordo bez problemu wykorzystamy. No a już, no tu złoto wiadomo, słuchajcie, ale ten róż to jest coś pięknego, ten różowy nawet z tym złotem ładnie. No i to są, słuchajcie, nie jest to taki, wiecie, wściekły róż, to jest taki piękny, pudrowy, przytłumiony różek, bardzo ładny. I powiem Wam szczerze, że Paper Block, mamy 24 te arkusze, one są w formacie A5, czyli mamy 14,8 na 21 i gramatura 220 gram, więc taka fajna, solidna, nawet taka jak ja drukuję te papiery moje na papierze fotograficznym, te moje digi, nie? I tutaj mamy, no nawet już mamy folia metaliczna i brokat, czyli mamy już tu nawet fajnie po polsku, ładnie są pokazane. Ja myślę, że widzę to, że te firmy, zwłaszcza Action, coraz bardziej jakby robią coś, dbają o takie szczegóły. To też było widać w papierach, tych papierów tam nie było zbyt dużo, no ale wiecie, ja papierów mam dość. To, co mnie zauroczyło, słuchajcie, i widzieliście to sami, to te listeczki za 8 zł. Słuchajcie, i to są listki z Tediego. Czy ja nie wziąłam sobie tutaj, ale zaraz spróbujemy. Ja chyba miałam tu gdzieś kawałek. Na szybko taki teścik zrobimy.
Ja sobie tak zawsze zaginam to. Ja wychodzę po prostu z zadumy, jak to jest, że komuś to się opłaci robić, no bo wiecie, no każdy chce zarobić, a tu to trzeba wyprodukować. No one z pewnością nie będą takiej jakości jak takie, Boże, żebym ja się teraz nie pomyliła, nie silikonowe to są takie, a te drugie są rany Julek, to są silikonowe, a te drugie są polimerowe, o. Te polimerowe są chyba mocniejsze, nie? Z tego co ja wiem. Stempel silikonowy, materiał guma termoplastyczna, wyprodukowano w Chinach oczywiście, no więc wiecie, no to łobuzie, to na pewno będzie, jeżeli chodzi o jej długowieczność, tak powiem, i jak to się nazywa? No, ale ładnie się podbijały. No z czasem po prostu one tak sparcieją, nie? Tak jak mi się stało z różnymi stempelkami z Vivy swojego czasu. Ja sobie, słuchajcie, sięgnę po jeden stempel, bo nie omieszkam nie przetestować go z Wami. Już sobie wszystko, słuchajcie, przygotowałam. Mamy płytkę. Gdzieś tam mam takie ładne, nowe. A o, tu jest taka mniejsza. Tu on będzie się lepiej robić, bo ten listeczek nie jest duży. Mamy kalkę, którą sobie już tu odtłuścimy, żeby się fajnie, bo gdzieś tam leżała, widać, że już taka użyta. Mam, słuchajcie, pudru, już nie szukam jakiegoś tam nie wiadomo czego. Mam puder z Agaterii, to jest ten taki puder diamentowe złoto, więc powinien być efekt wow. No i mamy Versamark, czyli mój ukochany, ulubiony tusz, który jest dla mnie najlepszy, jeżeli chodzi o embossing. A może sobie zróbmy tego. No, mi się tak podobał od początku, więc ja wiecie, nie jestem obiektywna, może nie obiektywna, ale wiecie, miałam na niego oko już. Czekajcie, tak pod skosikiem, bo to jest jednak, o, tak się złapie. Mówią, że jak jest nowy stempel, trzeba go gdzieś tam tak, jakby to powiedzieć, delikatnie ochrzcić, nie? Czyli gdzieś pierwszy raz odbić, coś z nim zrobić, żeby on taki był równiejszy, ale tu się tak widzę, że dosyć fajnie odtłuściłam. Zatem dokładnie sobie go tutaj odbijemy. Tak podglądam trochę pod światło, bo ten tusz tak lekko się odbija pod światełkiem. Wygląda uroczo. Zobaczymy, jak to teraz tutaj przepudrujemy i obsypiemy sobie. Czy ja tu mam jakąś kartkę pod ręką? Słuchajcie, bo to trzeba jeszcze... Mam kartkę tu, gdzie sobie mam rozpisany warsztat. A to jest puder z brokacikiem, więc w ogóle powinnam się tu zakochać zaraz z miejsca. Dla mnie to jest trochę za żółte to złoto, bo ja wolę takie ciemniejsze, ale zobaczymy, jak ono się nam rozprowadzi. Tu, gdzie nie chcę, aczkolwiek wiecie, to jest zrobione tylko i tak będę te listeczki wycinać, ale żeby był ten efekt taki, wiecie, piękny. To jakby jeszcze ktoś pytał, puder z Agaterii, diamentowe złoto, czyli piękny taki, on ma śliczny odcień, tylko ja jak na przykład robię listeczki, to lubię takie ciemniejsze złota, ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Ja chyba kiedyś już go robiłam, testowałam, więc zaraz sprawdzimy. Włączymy sobie nagrzewnicę, słuchajcie, i tu oto na Waszych oczach przetestujemy, jakże te zacne stemple za 8 zł z Actiona odbiły się bardzo ładnie. Zobaczcie, to nie jest jakaś taka odbitka byle jaka, że gdzieś mi tam nie odbiło i tak dalej. Oczywistą oczywistością też jest zasługa, oczywiście, że tuszu, oczywistością tuszu też, prawda? No bo tusz też jest ważny. Oczywiście, że brokat, co ja dzisiaj jestem, oczywiście, że brokat również, ale ja i tak uważam, że dla mnie takim numerem 1, jeżeli chodzi o embossing, jest dobry tusz i ja od lat używam tuszu Versamark. Jestem bardzo z niego zadowolona i nie zamieniłabym na nic innego, chyba że mi go zabiorą z rynku. No moi drodzy, nic dodać, nic ująć. Piękne listeczki. Kurczaczek, no. Efekt bardzo ładny. No i ja teraz je wycinam i do karteczek nadają się fenomenalnie. No zachęcona tym jakże pięknym testem, spróbujemy jeszcze jednego.
takiego, żeby się zmieścił. Ja sobie tutaj to odkładam na górę i poczyszczę je po live'iku. Już nie będę Wam teraz... Ten taki jest tutaj, ciekawi mnie, bo on ma takie jakby kropeczki takie, o. Albo zróbmy coś, bo ja bym teraz zrobiła może białym. Tak coś było widać mocno. Ale to może mi się... Tamten też jest fajny, ale tu mamy taki bardziej tradycyjny. Zobaczymy zaraz, czekajcie. Tu. Ja sobie znowu trochę tak na brudno. Ja jednak się trzymam takich, wiecie, różnych porad gdzieś tam, że właśnie jak pierwszy raz używamy stempla, dobrze sobie go gdzieś na boczku odbić. Ten jeden raz, żeby on tak tam puścił te opory wszystkie swoje. Okej. I ja tu mam jeszcze taki biały. Ale mam też puder do embossingu z Agaterii. Słuchajcie, taki surowy złoty, więc mogłam go też użyć. No to może ja go użyję tu na dole. Te tusze trzymają mocno, więc tu się nie muszę martwić o to. Ten klej, bo to muszę powiedzieć, że to jest bardziej klej niż tusz. No tu sobie posypiemy. Dobra, najpierw posypię na biało, bo tutaj już to było pierwsze, więc posypiemy sobie na biało. I to jest też diamentowy pył, biały. Biały, ale z takimi drobinkami, pięknymi drobinkami opalizującymi. Świetnie. Fajnie się tu odtłuściła ta kalka, bo praktycznie w ogóle nie zostawiła mi tam. To, że wiecie, nie zostawia po bokach, no dobrze odpuścić, jest ważne, jeżeli robimy na kartce, która już nic nie będzie z nią robione. Natomiast tutaj ja będę i tak wycinała, więc to wiadomo. I tu jeszcze zrobimy sobie ten złoty, o który... O, i to jest piękne złoto, takie mi się podoba, uwielbiam. Ten kolor jest złoty po prostu. Do detali, więc do detali oznacza, że jest bardzo drobniutki. Taki, jeżeli szukacie właśnie pudrów do embossingu, żeby ładnie się stempelki odbijały, no to właśnie są takie, no to chyba nie ten pędzel, to są właśnie takie do detali. Tu coś mi ta końcówka się nie... Dobra. Ja tak jak mówię, jakoś nie dbam o to, że tam dookoła to muszę mieć tak super fajnie, bo przecież ja będę to jeszcze... Okej. Ależ się po prostu wkręciłam w to. Czekajcie, gdzie jest ta moja poduszeczka? Tutaj jeszcze trochę odkazimy i weźmiemy, muszę uważać, bo tu mam niewyembosowany, więc ja sobie zostawiam, tak jak mówiłam, na wierzchu, bo to muszę wyczyścić. To już nie będę teraz czasu. Dobra, zróbmy srebrny ten, bo patrzy na mnie z wyrzutem, że go nie wzięłam. Ten z tymi kuleczkami. Ja tak mówię kuleczki, no tak mi się to skojarzyło. I znowu go tu trochę odchamimy. Może to będzie trochę trudniej, bo tak sobie blisko to zrobiłam. Obok tego złotego. Nie no, słuchajcie, ja uważam, już patrząc tu i też na to, jak tu ten puder mi się, to za tą cenę, no nie mam nic do powiedzenia, naprawdę. Czekajcie, tu jest ten srebrny i on jest, to jest diamentowe srebro, więc mamy ładny błysk. Teraz muszę je postarać, żeby sobie nie posypać po tym złotym. Ale na szczęście u góry jest już wyembosowane, więc nic temu nie no po prostu tu się wszystko mieni, taki pyłek leci z tego. To jest po prostu puder wymieszany z brokatem, więc wiadomo, że przy tej białej opcji jest wymieszany z... O, widzicie, tu miałam odbite i... No i teraz pyłek poleciał i się zrobił taki opalizujący mocno, a tu mamy ze srebrnym. Więc to uzyskuje się po prostu przez domieszanie pudru takiego brokatu, takiego bardzo miałkiego, który jest mega takim, widzicie, pyłem. Bo takie grubsze też są, ale ja zdecydowanie wolę, wiecie, do takich prac. Jeżeli chcę listeczki sobie właśnie embosować, to wolę, to trzeba wybrać zdecydowanie
te brokaty, które są takimi brokatami do detali, bo one się ładnie wtapiają. I tutaj coś tak grubiej go odbiłam. Słuchajcie, sobie go tutaj odbiję na boku. No i jedziemy. Ten mi się tu coś, widzicie, napruszyło, ten się ładnie odbił. Ale tak czy siak, słuchajcie, no. Aż patrzę, czy ja w ogóle nagrywam się. Ale by był numer, słuchajcie, mi się okazało, że teraz się nie nagrywam. I jedziemy sobie najpierw białe. Bardzo ładnie. Teraz ten srebrniutki. Ojku. No i tu się troszeczkę ta góra mi tak zlała ze sobą. Nie mam takich wyodrębnionych tych elementów, ale to moja wina. Nie wiem, może źle oczyściłam, albo za mocno może poruszyłam tym stempelkiem. O, a to jest takie piękne złoto, jakie ja lubię. Właśnie. No i przy okazji też zrobiliśmy tutaj małe przebieżkę tych agateriowych pudrów. Ja się zastanawiam, czy wy tu cokolwiek widzicie, słuchajcie. O. Jak potem skończę, to może to przybliżę, bo teraz mam ładny obraz, więc nie chcę sobie go psuć, bo jak ja zacznę cykać, to coś wszystko popsuję. Tutaj mamy ten diamentowe złoto, tu mamy ten diamentowy pył, a tu mamy diamentowe srebro. No i tu zwykły złoty, najpiękniejszy, gładziutki jak tafla, przepiękny, słuchajcie. Fantastyczne stemple. Nie mam im nic do zarzucenia, pięknie się odbijają, dają śliczny efekt, na pewno w pracach będą fajnie wyglądać. Ja jeszcze na koniec, jak już tutaj sobie skończę gadanie, to pokażę Wam je bardziej z bliska, w sensie sobie tam przytłumię to światło, bo wiecie, jak jest fajny obraz do nagrania przy takiej pogodzie, to też nie chcę kombinować, żeby znowu sobie nie popsuć obrazu. Potem po filmie ja sobie stempelki fajnie umyję, bo trzeba po każdym, wiecie, użyciu umyć sobie je płynem. Ja robię płynem do szyb albo płynem z mydłem. Kolejna rzecz, którą pamiętacie, widzieliśmy 2 w 1. Jest to perforowane też, easy to tear, czyli łatwo jest to wyrywać sobie potem, jeżeli będziemy tego potrzebowali. Patrzymy, czy mamy tutaj coś po polsku. Jest szkicownik z 2 rodzajami papieru, aqua markers. Słuchajcie, to jest do markerów alkoholowych, tak? Dobrze to rozumiem, więc zobaczymy, jak to będzie działać, bo ja będę chciała to też przetestować sobie przede wszystkim na akwarelach, bo ten papier, rodzaj tego papieru mi się bardzo podoba. To jest taki papier właśnie, jak szukałam, nie te, które są w tych niby art journalach takich, takie gładkie, nie? Tak jak tam oglądaliśmy też na jednym z regałów, że były one właśnie takie śliskie. Papier do markerów alkoholowych, mamy 35 tych i jest 190 gram. No w sumie to nie jest tak dużo. Aha. Czyli mamy do wodnych i do alkoholowych. I zobaczcie, do wodnych jest ich 35 i jest 190 gram, plus alkohol marker paper 25, 200 gram. Czy one w 2 kolorach są w 2 gramaturach? Tak, czyli te początkowe są takie cieńsze i to będą tak, no i to mi się podoba, słuchajcie. A tutaj już widzę, albo to są te grubsze, już teraz sama nie wiem. Nie, tu jest grubszy. I to tak jakby te były grubsze, a tu mamy jakąś skazę, no ale nic nie szkodzi. A te były cieńsze, ale podoba mi się ten, wiecie, jak dotykam, dużo fajniej podoba mi się ten efekt tutaj. Ciekawa jestem, jak on będzie pracować, ten papier. Czekajcie, go wyrwę całego, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak on sobie poradzi z tym, co ja uwielbiam. Obcierałam kawę i już sobie weźmiemy tylko markerki. A wyrwałam to dlatego, żeby nie poniszczyć sobie ewentualnie, wiecie, cała się... A, to nie te. Chwila, moment. Ok, te są prawidłowe, bo ja chciałam swoje. Ja sobie po to robiłam, żeby mieć piękne kolorki swoje, nie? Ja chyba tam w końcu zdejmę ten. Mamy wodę
Więc zaraz sobie tu rozcieńczymy. Ok. Jeden z tych. Może taki fajniejszy kolor będzie, taki, żeby był widać bardziej w ekranie. Może tego granatu weźmiemy. Taki habrowy tu jest. Wiecie, rzadko kiedy używałam, ale mamy tu wodę. Więc zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tu jest... ale pędzelek był brudny. Ja to chyba miałam białą wodę wcześniej. Dobra, będę czyścić. To jest jeden z takich moich ulubionych kolorków. Dlaczego ja tu miałam białą wodę? Ja już teraz nie pamiętam, co ja tu robiłam. Nie, no ładnie się tutaj będzie. Może to pędzel jest jeszcze brudny, wiecie? Ja myślę, że ja w ogóle mam pomysł już, co sobie tu będziemy robić z tym. Robimy pracę na kanale, natomiast dzisiaj chcę tylko sprawdzić, jak to w ogóle będzie się miało. A tu mamy taki habrowy. To jest taki, zobaczcie. Ale fajnie, no wiecie, on nie jest takim papierem śliskim, jak tamten papier, o którym wspominałam. Zaraz spróbujemy sobie go trochę tutaj rozlać, więc fajnie się mi tu rozlewa. Więc ja myślę, że też, słuchajcie, coś ciekawego możemy tu z tym zrobić. Ja sobie tu trochę wody naleję. Spróbujemy to w dół. O, polałam po stoliczku, ale nic nie szkodzi. Chciałam sprawdzić to, co chciałam, żeby się zrobiło. I myślę, że on jest w stanie tak sobie tu fajnie spłynąć, aczkolwiek jak ja już tę granicę tu wyznaczyłam, to on miał trudniej, ale jak ja bym tu pociągnęła, wiecie, tak w dół, to on by sobie tu spokojnie poradził. Myślę, że nie miałby tu problemu, żeby, jak to się mówi, spłynąć na dół. Tylko ja go... Pamiętacie, jak robiliśmy te kartki z... no... takie, że nam pięknie spływały te w dół. No i on tu sobie fajnie, jak będę to robić, tak, ja to teraz, wiecie, żeby tylko sprawdzić, jak on będzie wyglądać, jak będzie się pracowało. Ja też nie jestem jakimś, wiecie, wielkim specjalistą, jeżeli chodzi o takie mediowe rzeczy. Nawet o te tusze, słuchajcie, ja jestem zwykłą po prostu skraperką, która jak potrzebuje, chce sobie coś ciekawego zrobić, to sięgam właśnie po takie jakieś rozwiązania typu, no nie wiem, czy pamiętacie ten nasz wspólny, taką tą kartkę niebieściutką, która pięknie, ten tusz tam spływał, fantastycznie to wyglądało i dla mnie to wystarczy, słuchajcie, ja nie oczekuję jakoś wielkich szaleństw, nie mediuję tak jakoś fachowo, że tak to nazwę. Ja potrzebuję od czasu do czasu urozmaicić sobie pracę i cieszę się, jeżeli mi się to uda. To zupełnie nie jest ten kolor. No, zabrudziłam sobie trochę, ale fajnie to wychodzi. Dawno nie używałam, one takie, słuchajcie, zatwardnięte. Sobie porobimy takie bardziej, o. Moja wina, miałam brudny pędzelek, no więc już nie będę tu sobie wyciągnę teraz tylko wodą, chusteczką, wiecie, tą wodę, taką jasną, żeby sobie nie zabrudzić tej farby. Chciałam po prostu na szybciutko, słuchajcie, coś wziąć, żeby sprawdzić. Będę na pewno, odkładam na bok, będę na pewno coś z Wami robiła, bo wygląda to fajnie. Ładnie spływa ten. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie na tym papierze. Myślę, że on sobie tu świetnie poradzi. I muszę przyznać, że chyba bardziej podoba mi się tutaj ten efekt niż na tych takich, tym typowo art journalowym. On tutaj się, widzicie, trochę pomaskował, ale no, będziemy działać. Słuchajcie, na pewno sobie jakieś karteczki zrobimy. Cieszę się bardzo, bo wiecie, to znowu jest coś nowego. Na pewno
Fajnie będzie poeksperymentować i coś ciekawego zrobić, więc jeżeli kogoś interesuje, to takie cudowności też w Actionie dostaniecie. Te ceny tam były pokazane, więc myślę, że jak kogoś to zainteresuje, to sobie tam zerknie na filmie. No i ta rzecz, którą po prostu wpadła mi w oko, słuchajcie, na sam koniec, to jest ten trymer. Ach, one są tu fajnie. Joanno, gdzież ty żeś dała ten twój nożyk? Ale dobrze, że jest to. To znaczy, że nikt nie otwierał. Robię to zupełnie bez przygotowania, szczerze się Wam powiem, dlatego nie chcę nazywać tego jakimś wielkim testem, bo z pewnością, chociaż powiedziałam, że testujemy sobie, ale wiecie co mam na myśli, żeby coś testować, to musiałabym przysiąść, posprawdzać wszystko. Ale wiecie, za 18 zł. No, za 18 zł umówmy się szczerze, no nie oczekuję, że to będzie dalej, więc no wiadomo. Przycinarka do papieru ze schowkiem. Bardzo spodobało mi się, że to jest ten schowek. Ja tak grzyciara czasem ze mnie wyłazi, ale zobaczcie, mamy tutaj schowek, mamy tutaj ostrze, no i mamy tu pomiarkę. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Maksymalnie tnie nam 6 arkuszy, tak? O, czyli mamy tu pomiarkę, mamy to. No dobra. No to już to otwieramy to, słuchajcie. Mamy przed sobą, powiem Wam, takie leciutkie, fajne nóżki. Ja zawsze mówię, słuchajcie, no jak na taką cenę, no to tak tu przesuniemy to trochę na bok, bo teraz ta mata mi lekko... Okej. Jak na taką cenę, ja też nie mogę teraz powiedzieć, o rany, bo to tutaj coś nie dochodzi, tam coś nie wychodzi. Oczywiście, wiecie, możemy oczekiwać, że coś jest zrobione w porządku, jeżeli to już kupujemy, tak. O, zobaczcie, nawet to tu jest fajnie złapane, żeby się nie przesuwało. Ok. I to są oba ostrza, czyli to nie jest tu jakaś... Boże, mam całe brudne, słuchajcie, ja już 2 filmy nagrałam, przepraszam. Nie jest to nic do... Jak to się mówi? Do bigowania, tylko mamy obydwa nożyki do cięcia. O, tu coś... Aha, dobra. Ja teraz nie wiem, czy to mi tu przeszkadza, no ale przecież to tu było, nie? No tu było, a teraz mi to przeszkadza. Dobra, okej. Jakoś go tak postawmy. Nie wiem. Czy to się zdejmuje? Czekajcie, sobie tu zerknę. Czy my tu coś mamy? Czy to się zdejmuje? Tak, chyba tak, bo tutaj nie wygląda, żeby to było to białe na... że ze mnie jest taki troszkę burak. Wiecie, bo ja nie potrafię takich rzeczy robić. Zawsze coś popsuję, zawsze coś... No raczej nie okej. Czyli trzeba przycisnąć i to mi się odblokowało. Czyli być może to wkładamy z tym. Ja coś czuję, że ja tu polegnę. To pewnie będzie jakieś proste wyjście z tej sytuacji, ale... A nie, no jest, no po prostu zakładam i już. Ja się zawsze boję takich rzeczy, wiecie, że coś złamię, uszkodzę. No taki ze mnie łosiek też, no czy łosiek, no i... Aha, okej. Czyli to, jak to nacisnęłam, to się to tam poluzowało i to wskoczyło i jest to takie ruszające się. Czyli dobra. Czyli mamy ruchome ostrze, słuchajcie, no. Mam tu kartki. Aha, czyli otwieramy w tym kierunku. Przykładamy. Mamy pomiarkę i super, mamy w centymetrach, tylko w tych centymetrach to widzicie, jak to jest. Ale no też nie oczekuję cudów, bo w tych normalnych wszystkich wiecie, nawet dalej tam nie ma, od początku jest ciężko namierzyć, aczkolwiek jest od 2, tutaj mam dopiero od, powiedzmy, że 2,5 cm, ale no to żeby tutaj sprawdzić, czy ona dobrze tnie, przyłóżmy sobie do 4. I fajnie, że to jest na takim płaskim, czyli wiecie, nie jest tak, że pomiarka gdzieś jest tu, tylko jest na płasko, więc mogę sobie, istnieje ryzyko, że może ona się gdzieś tam z czasem ścierać, ale czy ja aż tak długo będę tego używać, no szczerze wątpię. Proszę Was. No i jest do 15 cm, do 15,5. No to może, ale
No ale ja wam powiem, no jestem w szoku. Zaraz zobaczymy. Przyłożymy linijeczkę. 4. No, słuchajcie, no nie ma inaczej. No fajnie, nie? Nawet tu jest pomiarka na listwie. Na listwie pomiarka jest aż do 31 cm, więc może mogłabym tak ten papier sobie wciąć? A nie, no bo on nie w tę stronę. To cudów nie będzie, nie? No. Jak sobie włożę papier, to na przykład dojadę do 30 i już, albo tam do 28 już dalej nie tnę, nie? No ale zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy one w dwie strony, bo na przykład nie, no fajnie tnie, słuchajcie. No powiem wam, ja wiem, że to jest nowe, świeżutkie, więc to ostrze jest ostre. Ono wypycha ten krawędź w drugą stronę, widzicie? Od góry, czyli tą stronę, którą chcemy mieć ładną, musimy dać na górę, bo on wtedy ładnie obetnie, a ta druga strona tak jakby ucinając wpłaszczał nam ten papier na dół. No wiecie, no tu można sobie wziąć, jakby ktoś był bardzo taki upierdliwy jak ja, po prostu rozprostować. No i już tego nie ma. Słuchajcie, no tnie równiutko, fajne, takie poręczne, jak gdzieś tam się jedzie na jakieś warsztaty, bo tutaj można dużo skarbów sobie schować. No słuchajcie, gumkę. No dobra, już przesadziłam teraz z takim wysokim brokatem, ale moje małe brokaty na pewno tu wejdą, bo to jest taka buteleczka, jak widzicie, jak ten tu wejdzie, a ja mam to 2 razy podwójny taki, więc na bank. Ale jakieś drobne rzeczy, gumka, czy nie wiem, jakieś wyciski z masy, zaraz tu coś spróbuję. No, słuchajcie, no nie mogłabym narzekać, że to jest jakieś takie totalne badziewie. Może by się przydała jedna rzecz tutaj. A, czekajcie, a może to idzie wyjąć? No jak to się wyjmie, to ja już jestem w domu. Dobra, nie mamy o czym gadać. Tu jakieś takie ma coś niedorobione, ale nie mamy o czym gadać. To ja już jestem kupiona. Już nic nie musimy mówić w tym temacie. Słuchajcie, to mnie usatysfakcjonowało. Czyli te przegródki można sobie wyjąć i zmieścić tu. Mogłabym nawet wyjąć w całości i wtedy wejdzie mi tu nawet linijka, no może trochę mniejsza. Ołówki, długopis, szpatułka, nożyk, którego nie umiem znaleźć znowu. Nożyk, bo mogę sobie nawet wyjąć tutaj jeszcze, jeżeli nie są mi potrzebne takie małe przestrzenie, no bo teoretycznie nie są. Mogę sobie ten zapasowy tutaj trzymać nożyk. Pędzelek. Patrzę, co jeszcze tu mam z takich rzeczy, których ja cały czas używam. Super. I nawet ta wysokość nie jest taka totalnie, wiecie, tragiczna, no ale też nie chcę oczekiwać, że tu będzie pojemnik na przechowywanie. Jakiś taki, zaraz sobie zaznaczymy, zobaczymy, jak on jest wysoki. No około ponad 2 cm tam z grosikiem. Słuchajcie, dla mnie bomba. Nie wiem, co wy sądzicie, ale dla mnie to jest fajna rzecz. Zwłaszcza kiedy jeździ się gdzieś, tylko coś tutaj on może, ach, to tu mi cały czas blokuje. Nie wiem, czemu on teraz jest takim niedobrym tym. Przecież ja bym go mogła... Ja już wiem, dlaczego to było przyklejone, bo to było wtedy tak, wiecie, dociśnięte i on się wtedy zamknął, a teraz by się nie chciał zamykać. No i mamy też, słuchajcie, mniejsze, takie jak chcemy coś mniejszego, takiego, że boimy się, żeby się rozsypało do tego mniejszego i widzę, że on tak nie dopycha do końca, czyli jakbym tam miała jakieś ćwieki, no to już, znaczy ćwiek może by nie przeleciał, ale brokaty tak, bo on nie jest taki, że on tak, wiecie, wychodzi na styk na amen, ale też nie jest taki, że nam coś wypadnie. Nie mamy pod ręką szpatułki, mamy pod ręką gumki, mogę sobie dać tą kość do bigowania, ja akurat też mam jeszcze tą mniejszą, jeżeli chodzi o kości. Czy tam to wejdzie? Nie, słuchajcie, mnie to kupiło. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie będzie trymer, który będzie działał nam wiecznie, bo on jest, no, te nożyki nie będą mocne, ale głowę daje, że na rynku gdzieś znajdą się ostrza, które będą tu pasowały, czy tam na AliExpress i tak dalej, bo z pewnością to wszystko jest. Wykonanie jest bardzo fajne.
Ja bym naprawdę nie miała tutaj nic do zarzucenia. Ja myślę sobie, że nawet mogłabym to potraktować jako linijkę. Zobaczcie, bo jak ja sobie tu włożę do samej krawędzi, zaraz to sprawdzimy. Mam to do 31 cm, pamiętajcie. Wezmę sobie ołówek i powiedzmy, że będę chciała tu zaznaczyć, nie wiem, no powiedzmy tak, o tu. Czy tam wrażę, to nie, no nie będę przesadzać, ale tak mniej więcej tutaj, nie? No nie mam dobrego oka, ale powiedzmy 16 cm. Zaraz sprawdzimy, czy on dobrze mierzy. No mogę nawet to mieć jako linijeczkę, nie? Czyli przykładam sobie papier, zaznaczam sobie tutaj, że tyle i tyle. Fajna rzecz, słuchajcie, na wyjazdy warsztatowe. Ja uważam, naprawdę fajna rzecz, bo dużo rzeczy się zmieści. Super sprawa, że można tam wyjmować sobie te elementy i jestem bardzo zadowolona, słuchajcie, fajnie. Plus tym, szuliczka się rozbija. Polecam, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, myślę, że będę korzystać. Tutaj mamy piękne listeczki. Jeśli ktoś kocha embosować listeczki, słuchajcie, i w ogóle lubi listeczki, też Wam bardzo serdecznie polecam. W moim odczuciu są prześliczne. Na pewno jeszcze będziemy do nich sięgać, ponieważ zbliża się jesień. No, nie ma co ukrywać i się czarować, że wakacje się w końcu skończą, zbliży się jesień i będziemy wykonywać też jesienne projekty. I te piękne tutaj takie, o zobaczcie, no tak mi się z jesienią skojarzyły. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się skojarzyły. Myślę, że będziemy próbowali coś tu cudować z tym. Zobaczcie, ja tak gadam, próbuję zająć tutaj czasu trochę, bo chciałam go wyciąć. Piękny, no bardzo ładne są. Słuchajcie, bardzo mi się te listeczki podobają. Pięknie przy płotku. I płotki, nie, no jestem zadowolona z zakupów, słuchajcie, nie są zbyt duże, ale naprawdę są fajne, więc jeżeli będziecie tylko w Actionie i gdzieś Wam się o uszy, o oczy obije, to myślę, że naprawdę warto zwrócić uwagę na te cudowności Actionie i Tedim, bo tu mamy jeszcze Stediego, czyli mamy pięknościowe stempelki, są odbite tutaj akurat na pudrach z agaterii. Fajne te bloczki, chętnie bym jeszcze, słuchajcie, obejrzała się za jakimiś innymi kolorkami, może w złocie, może w srebrze, chociaż złoto tutaj jest, bo jest połączone z tymi, no ale tak sobie myślę, tego złotego to chyba nie mam, bo to jest takie różowe złoto. Aha, no tak, to nie jest takie. Ta szklana mata, ja ją dostałam w prezencie od Oli Pustułki, natomiast one też tam były, widzieliście ich, chyba 24 czy 5 zł. Już to, jak wrócicie, to ja je pokazywałam. To kosztowało chyba 18. Stempelki, słuchajcie, kosztowały wtedy 8 zł, więc za 8 zł no to już w ogóle nie ma co gadać. Pięknie się odbijają, bardzo ładnie wyglądają. Ja też zawsze mówię, że kwestia tuszu i pudru też jest ważna. Płotek też jest uroczy. Na pewno sobie jakąś pracę z nim zrobimy. Może na szorcie coś zrobię. A tutaj, słuchajcie, ja jestem naprawdę zachwycona tym. No więc, moi drodzy, słuchajcie, ja kiedy obrabiałam film, okazało się, że obcięła mi się sama końcóweczka filmu. Nie wiem dlaczego. Tak naprawdę no już niewiele tutaj powiedziałam, bo wszystko co chciałam to już zawarłam w filmie. Słuchajcie, bardzo podoba mi się ten trymer i tu właśnie ucięło mi tę jedyną rzecz, o której chciałam powiedzieć, że on tylko przy cięciu, ja sobie zbiegłam, o to jest bardzo gruby papier, 300 gramowy. Mówiłam nowy, świetnie tnie, naprawdę świetnie tnie, równo, fajnie, tylko trzeba docisnąć, tak w miarę równo trzymać. I jedyna rzecz, to zobaczcie co się dzieje, on jak wcina ten papier, czyli po tej stronie mamy go jakby dobry, czekajcie, spróbuję światło. Chciałam tylko zerknąć, ale fajnie światełko. To jedyna rzecz, słuchajcie, ja już tu zdążyłam nagrać jeszcze inne rzeczy, no i zobaczcie, taka mała wpadko, niespodzianka. On zostawia taki, tak jakby ten papier przy cięciu tak się tam zaginał troszkę do środka i ma takie o, ale to słuchajcie, ja uważam naprawdę w tej cenie i to wszystko co mi oferuje ten trymer nie jest żadnym problemem sobie to po prostu kością wygładzić i to wszystko. On tylko ten papier tam tak zagina, ja nie wiem, być może normalne trymery, ale to
tak nie kojarzę, ale zaraz zobaczymy. Nie, no dalej chyba tego raczej nie będzie robić. Nie, tu jest cięcie proste, ale słuchajcie, no umówmy się, ja naprawdę nie będę tutaj takich drobnostek wyszukiwać i czepiać się takiego czegoś, bo to nie jest jego wada, po prostu można sobie fajnie wyprostować. On kosztował 18 zł niecałe, więc no hello, nie bądźmy upierdliwi, jak to się mówi. Przynajmniej ja się staram. Ja bardzo jestem z niego zadowolona. Jestem zaskoczona. Słuchajcie, dla mnie to jest fantastyczny sprzęcik, bo on nie jest jakiś bardzo duży. Tu możemy sobie domierzyć i zaznaczyć, kiedy będziemy sobie chcieli obciąć, czy nawet linijką, którą tutaj zmieścimy, taką prostą. Jakby się ktoś tak uparł, bo można jeszcze to wyjąć, więc super. Naprawdę, słuchajcie, super. Ja jestem pod wrażeniem i teraz już dogrywając to, powiedziałabym Wam jeszcze, że chyba się dopatrzyłam innych kolorów tego tam na filmie. Ja jeszcze sobie wstąpię do Actiona, to zobaczę, czy tam jakieś inne kolorki były faktycznie, to sobie dobiorę. Tak mi się wspomniało na to patrząc. Natomiast tutaj, słuchajcie, jestem naprawdę zaskoczona. Fajnie tnie, bardzo równo, dokładnie. Jak przyłożyłam do miarki, widzieliście, że było super. Mogę sobie zbigować, mogę sobie tutaj linijeczkę wykorzystać to jako linijkę. Ja wiem, że to nie jest, wiecie, taka normalna linijka, że muszę tutaj troszeczkę się wysilić, wysilić, no spojrzeć tak na te 7, ale nie jest to takie, jak patrzę, trudno mi to opisać, ale jak patrzę, to nie jest to problematyczne, w sensie takim potrafię rzeczywiście to równo zaznaczyć i muszę przyznać, że zabierając ze sobą taki sprzęcik na przykład na warsztaty, ale tu chyba bym musiała zaznaczyć, jeżeli bym chciała potem sobie to przebigować, to chyba bym polecała zaznaczenie tego tu właśnie tak dokładnie przy górze, bo potem jak chcę to zbigować, to potrzebuję mieć jednak tu, żeby lepiej tak to nastawić do tego bigowania. Nie. Ja jestem naprawdę, słuchajcie, zachwycona. Spójrzcie, to jest 300-gramowy papier. Pięknie mi się to wybigowało. No czad! I wiecie, co jeszcze przyszło mi do głowy? No, to, że mnie ten filmik nie dograł, też ma taki mały plus, bo jak sobie to przeglądałam, ja mówiłam tutaj o tej pomiarce, że ona się kończy tu. Słuchajcie, żadnym problemem nie jest doklejenie tej miarki takiej, ja kiedyś ją miałam na tym małym Timmy Holzu. To są takie cieniutkie, samoprzylepne miarki krawieckie. Można je kupić na Allegro. I ja sobie do tego Tima doklejałam i mam też ją przyklejoną na moim stoliczku. Tam odmierzam koronki. Taką linijkę mam na stoliku i łatwiej mi jest po prostu mierzyć. I słuchajcie, moi kochani, jak ja sobie dam tutaj, to jest 3, czyli tu jest 2,5. I jak ja sobie utnę tą miarkę na tych 2,5 cm i zacznę, albo nawet od tej trójki zacznę, to mogę to przeciągnąć do samego końca. Znaczy ja tu nie potrzebuję do samego końca, tak teoretycznie potrzebuję tu tylko do 1 cm, nie? Żeby on mi tutaj, wiecie co, odmierzył do 1 cm. I to mi też przyszło do głowy podczas właśnie, sobie tu zaraz zerkniemy, czekajcie, tu... Dokładnie, słuchajcie, dokładnie od tej linii tu jest 2,5 cm, więc taką miareczkę można sobie tutaj dokleić i doskonale sobie poradzić, bo mieć tutaj takie dokładne cięcie, bo wtedy sobie przyłożymy. Tylko ona, wiecie, z tym dokładnym cięciem to jest też tak, że no my oprzemy się tylko tu, ale to i tak jest fajnie. Więc to i tak jest super, że ja będę mogła się oprzeć, wiecie, że nie będę w powietrzu nastawiała tego centymetra, tylko tu to oparcie jednak będzie i to takie dosyć stabilne. Słuchajcie, zaraz zobaczymy. Ja sobie tutaj docisnę. Aha, czyli jak tu dociskam, to ono jakby... ucieka mi. Ok. Widzicie? Czyli jednak wolę na tej pomiareczce. Albo może ja to tak przedtem krzywo włożyłam. Aha, on mi trochę tu... Czyli tak. I jednak lepiej chyba tu przytrzymać. Zastanawiam się, czy on ma szansę na takie cięcie cienkich pasków. No ma szansę. Mam wrażenie, że tu mi trochę uciekło, ale może mi się tylko wydaje. W każdym bądź razie
Ja nie mam słów. Dla mnie naprawdę bardzo fajne to jest. Ktoś powie, no proszę Ciebie, nie. Ja uważam, stanę w jego obronie, że to jest fantastyczny sprzęcik warsztatowy, wyjazdowy, super, 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 super. Jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam. No i mamy glitterki ze stempli, stemplami jestem zachwycona. Pięknie się wyembosowały i oczywiście, tak jak mówiłam, warto zainwestować w dobry klej, czyli ten, tak jak ja tu mam ten Versamark, czy tam w dobry puder do embossingu, ale przyznajmy szczerze, że stempel też ma znaczenie, a ten jest naprawdę fantastyczny. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał i wędrówka po Actionie i Teddy. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach, czy robić więcej takich filmów. Może się wybierzemy jeszcze gdzieś razem wspólnie. Po prostu napiszcie, jeżeli Wam się podobało, czy takie coś Was interesuje, takie treści też tutaj by się pojawiały, to ja bardzo chętnie się poprzełamuję troszeczkę i gdzieś tam z Wami powędruję po różnych sklepach, sobie pooglądamy jakieś fajne fajności. I co? No ja jestem bardzo zadowolona. Słuchajcie, wszystko co kupiłam bardzo mi się podoba. Mata od Oleńki, którą dostałam też, słuchajcie, będzie w użytku. Ja musiałam tu wszystko najpierw podopinać, takie bardziej rodzinne sprawy i tak wiecie, troszeczkę mi czasu schodziło, ale myślę, że teraz będzie super. Czekam na Wasze komentarze. Zapraszam do kciuków, zapraszam też do subskrybowania, bo tego nie powiedziałam na początku przed Actionem ani na filmie, ale zapraszam, jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi filmami na moim kanale, to zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji tego mojego kanału, no i będziemy razem, słuchajcie, to trochę wygląda jak rukola, teraz mi się przypomniało, musiałam to powiedzieć, bo mi z głowy wyleciało. Będziecie na bieżąco z treściami, które się pojawiają, jest dzwoneczek, który też w tym pomaga, więc bardzo serdecznie Was zachęcam. No i czekam, co Wam się spodobało, co tutaj Was ujęło, co chętnie byście przygarnęli. Bardzo jestem ciekawa. Ja myślę, że jeżeli taka seria się spodoba i gdzieś tam jeszcze będę coś w tym stylu robić, to będę pamiętać o tym, żeby też coś do Waszych tutaj do rozdania dorzucić, a może coś tutaj jeszcze się pojawi w najbliższym czasie. Słuchajcie, nic nie mówię, nic. Ja jestem bardzo nakręcona, bo uwierzcie mi, że dawno nie byłam zadowolona tak z zakupów, żeby wydać niecałe 50 zł i mieć takie fajności. Także cieszę się niezmiernie. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania. Zostawcie kciuka, kochani, żebym wiedziała, że byliście tutaj u mnie. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy taki film Wam by się jeszcze podobał na kanale, czy chętnie byście ze mną pooglądali i poodwiedzali jakiś sklepie, jeżeli będzie taka okazja. No i najważniejsze, co jest numerem 1 z tych wszystkich zakupów, które zobaczyliście. Ja uciekam. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Do zobaczenia, usłyszenia w sobotę. Pozdrawiam Was. Pa, pa.